Cześć, wycieczki Irlandia, mam na imię Sebastian. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę zdobycia najwyższego szczytu Kanty. I tu dam napis. A szczyt nazywa się, i tutaj dam następny napis. To tyle, zapraszam do oglądania. Szczyt jest niewysoki, ale podobno niełatwo na niego trafić, bo nie ma zaznaczonego punktu na szczycie, gdzie on dokładnie jest. Zobaczymy, jak to wygląda naprawdę. Próbowałem znaleźć coś w sieci, ale nie ma tego za dużo. Nie jest popularny to jednak góra, ale jeśli chcesz uzbierać wszystkie te najwyższe szczyty Kanty, czyli Hrabs Irlandii, no niestety musisz się tutaj wybrać i go zdobyć. Szczyt ma chyba 370 metrów czy coś takiego. No zobaczymy. Na razie idziemy cały czas ścieżką taką w lesie, a później będzie już odkryta taka niby polana. Zobaczymy. Będziemy szukać. Rzeczywistość jest kompletnie inna. Zaczyna padać, jest ciężko. Zobaczymy, jak będzie. Planowo mieliśmy podjechać tą drogą tutaj i jeszcze troszkę dalej, bo z mapy wynikało, że da się podjechać, ale niestety tam na początku drogi już ktoś napisał private road. Zmienił nam plany, musieliśmy zaparkować w innym miejscu i troszkę dalej, ale więcej będzie z nogi albo z butów, jak to woli. Troszkę podejścia, ale nie jakiegoś trudnego. Już za powoli jeszcze ściółka leśna, a później już powinniśmy wyjść na tą grań tej góry. I cały czas podążamy leśną drogą, taką samochodową leśną drogą. No, spodziewamy się widoków na szczycie. Zawsze pogoda się może zmienić, nigdy nic nie wiadomo. No i to był plan dojechać do tego miejsca samochodem, wyjść i na szczycik. Taki był plan. O, jest przejście, żeby nie było. A tam w oddali jest szczyt. Będziemy go szukać za chwilę. Biwak w górach. Mówi, że płasko jest. Pewnie widoki są. I wody jest mnóstwo. Tu widać teraz przed nami troszkę. Jest taki kopuła. Tam mniej więcej w tamtym kierunku będziemy podążać, żeby znaleźć szczyt. O, jeśli się wcześniej nie utopimy. Tak to wygląda dzisiaj. Kolejny płot, kolejne przejście na drugą stronę. I dalej podążamy w stronę naszego szczytu, który jest gdzieś tam. No, piękny teren. Super mokry teren. Normalnie jakbyś chodził po wrzosowiskach. No nie ma widoków. Ale nieźle. Na szczyt przed nami właśnie ten mały kopiec. To jest nasz dzisiejszy szczyt. Względem mapy i GPS-a to jest ten punkt tutaj. Podziwiajcie panoramę, jest naprawdę dzisiaj pięknie. Widać nasz szczyt. To troszkę się przepuściło, to znaczy lepiej widać. Widać, że jak dobrze popada, to widać, jak woda zrobiła duże koryto. Położyła całą trawę. Nie kilka dni temu. Hopa! Mamy sobie tu. Krosujemy. Indianie wracają po swoich śladach. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale trochę udeptaliśmy tej ścieżki. Teraz z tyłu był nasz szczyt. Wróciliśmy tutaj do przejścia przez płot pierwszego. I wracamy powoli w stronę parkingu. Niestety widoków nie było jakichś
superowych. Ale udało nam się zdobyć szczyt i teraz już udajemy się w stronę naszego parkingu. No jest to, może nie jest trudna góra, ale bardzo mokro. I na pewno wymaga nawigacji. Ja bym powiedział, że nawigacji GPS, bo szczyt nie jest zaznaczony dokładnie żadnym kopcem, niczym. Po prostu jest taki pagórek. Wydaje mi się, że ta góra tutaj w ogóle nie jest często uczeszczaną górą. No ale jeśli chcesz zaliczyć najwyższe szczyty Kanty wszystkich Finlandii, to na pewno ona będzie na twojej liście. Następne przejście nasze i już wracamy na utwardzoną drogę do lasu, gdzie będzie ciepło i sucho. Mokro. I mamy utwardzoną drogę wreszcie. I już teraz. Masz mokre skarpetki? Tak, mam mokre. Są mokre buty, są mokre skarpetki. Tak jak tam czytałem w opisie, że totalnie mokro, zawsze mokro. No i trzeba uważać, żeby gdzieś nie wpaść w głębszą wodę. Została godzina do zachodu słońca. A już nie zostało nam daleko do naszego parkingu. I pewnie dzisiaj zatrzymiemy się w tych okolicach na noc. No, to już dobiega koniec naszej wycieczki. Zrobiliśmy w sumie 10 km. Zajęło nam to 2,5 godziny. Niestety nie mieliśmy żadnych przerw, bo pogoda nie pozwoliła nam zrobić żadnych przerw. No góra jak góra, ale zdobyta, to najważniejsze. Pozdrawiamy i do zobaczenia na kolejnej wycieczce. Cześć!